Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić na tak zwany archiwalny piątek. Archiwalny piątek to moje grzebanie po archiwach dyskowych i powroty do różnych miejsc, bo są jeszcze nagrania z Fogowni 3.0 już tej polskiej, są jeszcze z Fogowni 2.0 angielskiej, takiej w pełnej krasie, a dzisiejszy odcinek z racji na to, że powstał w kwietniu roku pańskiego 20, na ulicach było pusto, a do sklepów trzeba było stać 5 metrów od siebie, no to generalnie jest takim odcinkiem przed moim wyjazdem z Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytwanny i no tam już jest, wiecie, na ścianach nie ma nic, wszystko jest popakowane w jakieś folie i czeka na to, żeby ta ciężarówka po to wszystko przyjechała. No nie ukrywam, że był to dla mnie wtedy bardzo ciężki okres. Nie wiedziałem, czy ten kanał w ogóle będzie jeszcze istniał i czy będę mógł w Polsce te odcinki kręcić i jak to będzie wszystko wyglądało, więc kręciłem tych odcinków wtedy bardzo dużo, a potem w Polsce się okazało, że mam możliwości, że dzięki Wam również mam te możliwości, bo mnie wspieracie, że nawiązałem jakieś tam współpracę i że kanał można rozwinąć, ale wtedy tego jeszcze, jak to kręciłem, nie wiedziałem, więc kręciłem takie odcinki na zapas, żeby po prostu kanał się kręcił. Dzięki temu mam tak ze 120, 150, nie wiem ile tych jeszcze katalogów tam jest, gdzie po prostu jakieś rzeczy się odnajdują i różne ciekawe tematy się przewijają. Słuchajcie, to oczywiście nie jest być może ta jakość dźwięku, ta jakość obrazu, chociaż i tak wtedy oczywiście starałem się jak najbardziej mogłem i robiłem to na najwyższym poziomie, jaki w danej chwili oferował mi świat. Natomiast no wiadomo, że to jest inaczej niż to, co się dzieje tu i teraz, ale moim zdaniem również jest to ciekawe. Dla wszystkich nowych widzów pokazuje to pewnego rodzaju historię i gdzieś robi takie coś, że kurczę, aha, to ten kanał to gdzieś tam coś wcześniej też coś było. Zapraszam do subskrybowania. 50 ponad procent ludzi nie subskrybuje kanału. Subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Natomiast dla wszystkich, którzy kanał znają, to jest to też pewnego rodzaju retrospekcja. Dla mnie też jest to pewnego rodzaju retrospekcja, więc po to wszystko jest. A słuchajcie, no treści gitarowe są nieśmiertelne. Gitara jest najważniejszą ze sztuk i obojętnie, czy rozmawiamy sobie o nowej gitarze ze sklepu, czy rozmawiamy sobie o jakimś używanym starym Ibanezie, czy gdzieś tam sobie grzebiemy, to zawsze jest gitara, to zawsze jest temat, który można poruszyć i to zawsze jest coś, co mam nadzieję Was będzie interesować. A jeżeli ktoś akurat szuka takiego ARC 300, no to ma czarno na białym wszystko to, co mogłem na jego temat powiedzieć. Co prawda zgubiłem trochę nagrań, więc jest tam tylko nagranie w jeden sposób z partyzanta, ale myślę, że odcinek jest wartościowy. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że wspieracie kanał przez Patronite, że zostawiacie łapki w górę, że komentujecie, że jesteście, że tworzycie ze mną gitarową mgłę. Przypominam o tym, że trwa konkurs. Pokaż swój sprzęt. Link do konkursu w opisie. W opisie odcinka macie również linki do wielu zniżek, które Wam załatwiłem. Niektóre zniżki mogą być takie, że można zaoszczędzić nawet 300 euro, co już jest całkiem sporo, chociaż trzeba też sporo wydać, ale no załatwiłem Wam zniżki tam, gdzie mogłem, zawsze Wam załatwiam. Przypominam o tym, że jest ten konkurs, że można wygrać kamerę. Przypominam również o tym, że patroni biorą udział w zabawie, gdzie jest do wygrania gitara. Poza tą kamerą jest dużo różnych innych nagród, które gdzieś tam w tym momencie widzicie na ekranie. Staram się dla Was to robić, staram się, żeby ten kanał się rozwijał. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za wszystko. Przenosimy się do Wielkiej Brytwanny. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. W którym tam na liście odcinku? 849. Dzisiaj jest hurtownia. Kręcę raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 gadek kręcę hurtowo, dzisiaj jedziemy. 849 odcinek filmików o gitarach. Słuchajcie, koniec kwietnia 2020, Wielka Brytania. Prawda czasu, prawda ekranu. Gitara typu Les Paulowatego, taka, tak wyglądająca. Nazywa się Ibanez ARC 300. Była produkowana w fabryce Samika w Chińskiej Republice Ludowej.
w roku 2006 i 2007, tylko wtedy wychodził ten model. Gitara ARC, no to mamy już do czynienia z taką, od razu nam się, jak ktoś trochę zna historię Ibaneza, to od razu nam się nasuwa taka sytuacja, że jest to Artist Custom, można tak się domyśleć, prawda? Gitara wysoce nawiązująca do instrumentów, które były robione przez Ibaneza w latach 80., wtedy kiedy była tak zwana lawsuit era, czyli Gibson, Fender i różne inne firmy, Rickenbacker i Gretsch zaczęły się wkurzać na Japończyków, że robią podróby ich instrumentów toczka w toczkę. One nie były takie toczka w toczkę, ale były bardzo dobre jakościowo i generalnie zaczęli się wkurzać i to jest tak zwana era, jak zaczęli ich tam do sądu podawać o to i w ogóle no, spowodowali to, że nagle te gitary przestały być kopiami. No i większość firm która produkowała dobre instrumenty, czyli właśnie chociażby Ibanez, albo na przykład Yamaha, albo Greco, chociaż nie, Greco to jakoś nam się im udało, ale oni robili chyba tylko na rynek japoński. Ci, którzy eksportowali na cały świat, musieli zacząć robić gitary trochę inne. No i ta gitara, oczywiście z roku 2006, czy to jest chyba z 2006 dokładnie, ta gitara, słuchajcie, nawiązuje właśnie do tamtej ery, czyli do takich gitar, które no gdzieś są Les Paulami, gdzieś nawiązują w swojej konstrukcji do tych instrumentów, ale z drugiej strony są zupełnie inne i mają zupełnie inny kształt. Takie gitary wtedy właśnie powstawały i no i stąd one się wzięły. Fajnie, bo po pierwsze wymyślili zupełnie nowe linie instrumentów, po drugie przestali kopiować, więc to jest plus. No wiadomo, nie ma co tam kopiować i copycat to nie jest nic dobrego. No i powstała zupełnie nowa linia instrumentów, które na świecie po prostu się zaczęły przyjmować i zaczęły zyskiwać miano oryginalnych i zyskiwać miano takie, że po prostu są zajebiste i wiele ludzi na nich grało przez lata i wiele fajnych modeli powstało, więc to tak, no. Jak powiedziałem, jest to bardzo nawiązująca gitara do Les Paula, ale jest dużo w niej też innowacji takich, które Les Paul nie ma. Przypomina mi też trochę Yamaha AES, chociażby z kształtu gdzieś przypomina to i z takich różnych swoich obłości. Korpus jest troszeczkę cieńszy niż w Les Paulu. Zrobiony jest z drewna mahoniowego, nie wiem z ilu kawałków tutaj, z 2 czy z 3. Nie wiem, jak się tutaj przyjrzeć, to tak jakoś to wychodzi, ale jest cieńszy niż w Les Paulu, dużo cieńszy. Na topie jest tutaj jakiś Flame Maple, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy jest to Fornir, czy jest to jakaś grubsza sprawa, grubsza warstwa i czy na przykład jest to chociażby grubości tego bindingu, który tutaj jest. Nie wiem tego, ale wygląda zacnie, bookmatchowo i tak całkiem fajnie. Główka fajna, zwężana, zajebista. Klucze, akurat chyba ja w tym modelu to wymieniłem klucze, bo chyba kupiłem go z jakimiś blokowanymi kluczami czy coś i chyba też nie był oryginalny. Nie wiem, teraz nie pamiętam teraz, czy to są klucze oryginalne, czy ja je tutaj założyłem, nie pamiętam tego. Jak powiedziałem, binding przez cały korpus dookoła, gryf jest wklejany tak jak to w Les Paulu powinno być. Binding przez cały gryf i binding tutaj też przez główkę. Jeszcze fajny jest taki binding z tyłu tutaj główki też jest taki fajny binding, też jest taka malutka, cieniutka otoczka, więc naprawdę to zajebiście zrobili, zajebiście to wygląda. Gitara jest mega dystyngowana. Oczywiście binding jest trójwarstwowy, czyli biało, czarno, biały, co teraz jest wielkim plusem. I jeszcze dodatkowo te wszystkie markery, które tutaj są zrobione, są z tak zwanego abalone, czyli z takiej kolorowej, mega zajebistej muszli. To jest też wielki plus tej gitary, więc ona naprawdę wygląda przerewelacyjnie. Powiem wam szczerze, że gra grubo, tłusto i dobrze się na niej dobrze na niej siedzą riffy rockowe i riffy takie nawet pewnie bluesowe, jakby ktoś miał zagrać, to też dobrze, ale i metal uciągnie, chociaż nie ma takich bardzo mocnych przetworników. Przetworniki same z siebie nazywają się AHC albo ACH, teraz nie pamiętam jak to jest, AHC albo ACH, są to takie puszkowe warianty jakichś takich ala pafowskich przetworników. Co jest ważne w tym instrumencie, no to oczywiście mostek Gibraltar, czyli taka wersja ibanezowska Tuneumatica, która jest w ogóle na takich fajnych, smooth, okrągłych rzeczach. Tutaj w środku te łączenia są okrągłe, ale dodatkowo jeszcze mamy takie specjalne tunele
na struny. Jak sobie kładziemy rękę, no to nie kujemy się tymi bolcami wystającymi od strun, tymi siodełkami, tylko znowu mnie tam będą jechać w komentarzach, że w ogóle nie znam się, bo nie używam terminologii. Siodełkami mostka, że no nie kują nas, tylko te siodełka są schowane w takich jakby tunelach i to tak fajnie jest, tak smooth. To jest bardzo, bardzo lubiany przeze mnie mostek Ibaneza i bardzo, bardzo dobry, ale też w tym instrumencie, co jest bardzo ważne, jest system mikrostrojenia, tak zwany quick lock, czy quick change, to się nazywa, nie będę teraz tych nazw, wkleję gdzieś tutaj całą specyfikację z wiki ibanezowskiego i ibanezowskie wiki w ogóle na wielkim propsie. W każdym razie tutaj jest taki mostek quick change, czy tam cokolwiek, że sobie nie musimy żadnych strun tam nigdzie przetykać przez nie, tylko są takie specjalne otwory z poszerzeniem na końcu i zaczepiamy, ale co jest najważniejsze, tenże strunociąg, bo to jest o strunociągu teraz mówię, tenże strunociąg ma mikrostroiki i możemy sobie dostrajać. Jakby jeszcze wymienić klucze na blokowane, a nie było kluczy blokowanych, to już teraz wiem. To chodziło mi o to, w głowie miałem scenariusz, że chodziło mi o to, że tu powinny być klucze blokowane, więc jakby jeszcze zamienić klucze z tych oryginalnych na klucze blokowane i po prostu mieć system blokowania tutaj i to mikrostrojenie tu, no to już wtedy w ogóle totalny wypas. Tak naprawdę to w tej konfiguracji nie wiem, po co to mikrostrojenie tutaj jest, ale dużo daje i jest przezajebiste. Układ elektryczny to jest gałka volume od tego pick-upa i od tego pick-upa i jedna gałka tonów i trójpozycyjny przełącznik, bardzo, bardzo klasycznie grubo i gibsonowsko. Gryf o takim dosyć płaskim w miarę sportowym profilu i powiem Wam szczerze, że w miarę też jest płaski, znaczy w sensie tutaj ten radius i w miarę też ten profil z tyłu jest też całkiem płaski. Tutaj mam na przykład taką gitarę, która pretenduje do tego, żeby być gitarą sportową takiego Dina Maba i tutaj gryw jest kołek wyciosek natomiast w tym jest raczej tak sportowo i ibanezowsko. Przezajebiście zrobiony, przezajebiście grający instrument, mega props, dosyć rzadki, bo jak mówię, produkowany tam przez niecałe 2 lata, więc jeśli gdzieś je widzicie, a szukacie czegoś do bluesa, do rocka, nawet do może cięższych klimatów, a po zmianie pick-upa to już na pewno, ale czegoś wygodnego, fajnego i ładnie wyglądającego i takiego dystyngowanego, to taki Ibanez ARC jest dla Was. Test oczywiście na różne sposoby, chociaż mamy partyzanckie warunki, więc partyzanckie sposoby. Pierwsze to, co usłyszeliście, to jest Audient Sono i Joyo Uzi. W jednym kanale jest nagrane od razu z symulacją kolumny, którą mam wbudowaną w Audienta, a w drugim kanale nagrałem ten sam sygnał, jednocześnie grając, bo tak na Audiencie można zrobić. Rozbiłem to i tam jest sygnał liniowy i zapiąłem potem przy miksie już wtyczkę VST, która nam spowodowała to, że mamy 2 różne kolumny z różnymi mikrofonami, w jednym głośniku i w drugim i jest ta moc. Oczywiście kawałek testu z deski i oczywiście zajebisty wzmacniacz Boss Katana Mark II, 100W wersja, nagrywana przeze mnie w tym momencie, w tych warunkach nagrywających, nagrywana przeze mnie liniowo, z wyjścia słuchawkowego prosto w mikser i prosto w kamerę i gra to zajebiście. Po prostu i powiem Wam szczerze, że będę tego Bossa tak używał, bo naprawdę robi robotę. Ten Boss jest przewypasiony, więc taka oto zajawa. Przed Wami już Ibanez ARC. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja idę przemieszać. Mięso mi się gotuje. Trzymajcie się.
No i co? Kto dotarł do końca, ten nie jest trąba. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, bardzo dziękuję za to, że jesteście jeszcze raz, bardzo dziękuję za to, że chce się Wam poświęcać czas dla instrumentu deskowego zwanego gitarą. Jest tych odcinków, jak powiedziałem, bardzo, bardzo dużo. W tym miesiącu planuję jeszcze wrzucić białego Explorera, który jest podobny do tego Explorera, który będzie jakimś tam tryptykiem razem z Explorerami, też serwisowo-archiwalnymi itd., więc już takie totalne kompendium wiedzy. Znalazłem film o Epifonie EX, takim, na którym się właściwie wzorował ten podrabiany Gibson gdzieś tam trochę, więc mam nadzieję, że uda się mi się też w tych archiwalnych piątkach to wrzucić. Chcę dograć jeszcze o innym Ibanezie z serii ART, podobnym z podobnego przedziału do tego, który był dzisiaj. Chcę dograć tutaj jeszcze dodatkowo, bo mam inny model, inny egzemplarz, trochę też jakichś tam plików i to też wrzucę jako archiwalny piątek. Mam nadzieję, że lubicie tą serię, że lubicie te powroty. Ja lubię to montować. Co prawda czasem gubię te pliki, czasem tych plików nie ma, ale lubię to robić, bo no mówię, no przypomina mi to jest retrospekcja, przypomina mi to, jak było, jak się rozwinęło. Bardzo jeszcze raz, jak zwykle, dziękuję wszystkim, którzy
kręcą końcówki samochodowe. No i oczywiście na samym końcu, jak to zwykle bywa, największe podziękowania dla moich wspaniałych patronów, dzięki którym wszyscy oglądają te odcinki no, prawie 18 razy, albo nawet jeszcze więcej w tygodniu, dzięki którym mam czas na wrzucanie shortów i dzięki którym jest to moja praca i dzięki którym ten kanał idzie do przodu, jak tylko może, jak tylko wiecie, no mogę, to wszystko tutaj robię, żeby to Wam odzwierciedlić i podziękować, więc wielkie propsiory. W tym momencie już końcóweczka samochodowa. Co jest ciekawe jeszcze, to w niektórych z tych katalogów ja mam końcówki samochodowe, które są tam już wrzucone i już sobie czekają. Zapomniałem o tym, ale one też są ciekawe, też są retrospekcyjne i są z Wielkiej Brytanii. Przypominają mi to, jak jeździłem i myłem śmietniki i tym zarabiałem na życie i nie byłem jeszcze youtuberem, tylko byłem po prostu, wiecie, no, pracownikiem fizycznym, jeżdżącym z lancą wody i czyszczącym kosze na śmieci. Takie rzeczy robiłem. To, kto ogląda ten kanał od dawna, to wie, bo czasami można było nawet mnie zobaczyć w pracy gdzieś tam. Dziękuję Wam wszystkim. Też niedługo będą końcóweczki samolotowe. Mam fajny cykl nagranych fajnych końcówek samolotowych. Propsiorki, trzymajcie się. Do jutra chyba, mam nadzieję, że się uda. Końcóweczka samochodowa dla kolegi Ksantypa, bo mówi, że ma mało. Jaguar XJS 12-cylindrowy. Wygląda imponująco.